Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Dzisiejszy temat jest tematem, chciałoby się powiedzieć tematem rzeką, ale nie. Ja uważam, że jest to temat ocean, fala oceaniczna, ma przypływy, odpływy. No i trochę to jest taki temat, który wraca i odpływa, będzie wiecznie żywy. Tak długo jak istnieje ludzkość, kobiety, zdrowie seksualne, rodzenie dzieci, starzenie się, tak długo temat będzie aktualny. Więc uaktualniam pewien temat. Zachęcam wszystkich do oglądania, ponieważ nawet jeśli czujesz, że teraz to cię nie dotyczy, może to dotyczyć osoby bliskiej tobie, albo może to dotyczyć w przyszłości ciebie lub osoby bliskiej tobie. Więc warto dowiedzieć się, bo wiedza nic nie kosztuje. Ten przywilej mamy teraz, że wiedza nic nie kosztuje. Wystarczy po nią się zgłosić, więc zapraszam was do zgłaszania się po wiedzę tutaj na tym kanale, po tą wiedzę. Nazywam się Anna Moderska, jestem edukatorką seksualną i od ponad 20 lat zajmuję się edukacją seksualną. Natomiast od ponad 12 tak naprawdę zajmuję się edukacją seksualną dorosłych i edukacją erotyczną. Też część tej edukacji jest w mówieniu o gadżetach erotycznych. Możecie znaleźć mnie w innych miejscach na YouTubie. Natomiast ten kanał jest głównym kanałem, najważniejszym i takim, w którym na pewno mnie znajdziecie, bo na innych różnie to może być za jakiś czas. Więc dzisiaj zachęcam was do subskrypcji i będziemy mówić o mięśniach dna miednicy. Będziemy mówić o tym, jaki mają wpływ na zdrowie seksualne, jak słabnące mięśnie dna miednicy, jakie mają objawy, z czym się wiążą, jak możemy je leczyć i w jaki sposób możemy stosować profilaktykę w dbaniu o te mięśnie. I odpowiemy sobie na pytanie, czy faktycznie zdrowe mięśnie dna miednicy poprawiają doznania seksualne. Więc na ten temat też będziemy rozmawiać. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co to są mięśnie dna miednicy. Jak sama nazwa wskazuje, są to mięśnie, które znajdują się na dnie miednicy. Kość miednicza to jest największa kość w naszym ciele. Ona jest w środku szkieletu, jeśli liczyć nogi, lub też na dole torsu, jeśli tych nóg nie liczyć. Kość miednicza jest otwarta, więc potrzebne jest wsparcie i podparcie dla naszych narządów płciowych, które znajdują się w środku i naszych narządów wydalania, które znajdują się właściwie na dole. I one te mięśnie podtrzymują, żeby te nasze narządy po prostu nie powypadały, nie wyleciały. Więc mięśnie dna miednicy to taki hamak mięśni poprzecznie prążkowanych o dosyć solidnej grubości, przynajmniej na początku drogi, który jest na dole rozciągnięty jak taki hamak i trzyma te narządy płciowe, narządy rodne, narządy wydalania na odpowiedniej wysokości i pilnuje, żeby one nie wypadły, nie spadły i nie wypadły. Te mięśnie to są mięśnie zbudowane z tkanki poprzecznie prążkowanej, mięśniowej. To, że to są mięśnie poprzecznie prążkowane, niesie ze sobą pewne skutki, a mianowicie po pierwsze mamy wpływ na to, jak się zachowują, czyli możemy je aktywnie skurczyć i rozkurczyć. Czego nie możemy robić na przykład z mięśniem gładkim, który tworzy na przykład serce albo żołądek. Nie kontrolujemy skurczy macicy. Macica się sama kurczy, żołądek się sam kurczy, serce kurczy się, rozkurcza też sam, niezależnie od naszej woli. Tutaj nie mamy na to wpływu. Przy poprzecznie prążkowanym, a takim jest dno miednicy, mamy na to wpływ. Ale nie zawsze to robimy. To znaczy nie każdy z nas aktywnie wie, jak może skurczyć i rozkurczyć te mięśnie i nie każdy to robi. Robimy to tylko w wyjątkowych sytuacjach, znaczy wyjątkowych, codziennych, ale takich, no wiecie, robimy to wtedy, kiedy nie chcemy się wysikać i musimy powstrzymać się przed wydalaniem moczu. Wtedy rzeczywiście zaciskamy mięśnie. Czasem przemy, kiedy chcemy się wysikać,
Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy go rozluźnić i powinien strumień moczu sam płynąć. Nie powinniśmy naciskać dna miednicy, żeby się wysikiwać. I trzecia sytuacja, jedną z takich sytuacji jest, kiedy na przykład siedzimy na toalecie i oddajemy kał, wtedy przemy i też rzeczywiście te mięśnie aktywnie wprowadzamy w stan parcia. Oraz na przykład, kiedy rodzi się dziecko i wtedy też położna mówi o parciu, czyli przemy, żeby to dziecko wyszło. Mięśnie dna miednicy aktywnie możemy zaciskać i rozluźniać też w czasie aktywności seksualnej, czyli w czasie, kiedy uprawiamy seks partnerski, możemy zaciskać mięśnie, żeby poczuć trochę bardziej przyjemność na wejściu do pochwy, bo wtedy rzeczywiście zaciska się ono wokół wejścia, wokół na przykład penisa czy gadżetu. Jeżeli mężczyźni zaciskają mięśnie, mogą na przykład powstrzymywać się przed wytryskiem, czyli te mięśnie też, czy ćwiczenie tych mięśni pomaga w wydłużaniu czasu trwania stosunku. Czyli to też jest istotne z tego punktu widzenia, żeby te mięśnie umieć powstrzymać, tak, żeby nie nastąpił przedwczesny wytrysk. I to rzeczywiście widać, kiedy się zaciska, te mięśnie rozluźnia. To jest taki efekt wizualny, który większość mężczyzn rozumie, jak on działa, i dużo kobiet, które uprawiają seks z partnerami, z mężczyznami, też zapewne widziały taki efekt. No, wiadomo. Więc tak, to są sytuacje, w których te mięśnie nie są używane. Oprócz tego nie używamy ich tak świadomie. Nie ćwiczymy ich, nie trenujemy ich w większości, a powinniśmy, ponieważ te mięśnie, jako poprzecznie prążkowane, naturalnie ulegają atrofii z biegiem lat, ale też pod wpływem czynników środowiskowych, zewnętrznych, co ma wpływ na to, że one ulegają atrofii, czyli zanikowi. Po pierwsze czas, bo wszystkie mięśnie w naszym ciele, zwłaszcza nieużywane, z czasem zaczynają zanikać. Więc jeśli nie ćwiczymy, to te mięśnie, tkanka mięśniowa będzie coraz słabsza. To samo dzieje się w dnie miednicy, czyli nasze mięśnie zanikają. Zanikają z czasem, bo się starzejemy, ale zanikają też na przykład pod wpływem przeciążenia i takie przeciążenie dzieje się na przykład pod wpływem ciąży. Jeżeli ciąża jest zwielokrotniana i nie ma przerwy między ciążami odpowiedniej, to te mięśnie będą po prostu całkowicie zniszczone i będzie ciężko je odbudowywać. Stąd każda następna ciąża niesie w sobie pewne ryzyko, że na przykład może nie być doniesiona, tak? I może się zdarzyć, że po wielokrotnych ciążach kobieta, będąc w ciąży, jest poproszona o to, żeby na przykład leżeć, bo może nie donieść tej ciąży, tak? Czyli to jest bardzo wyraźny skutek negatywny tych poprzednich ciąż i to, co robią z mięśniami dna miednicy. Oraz tego czasu, że nie ma czasu na regenerację naturalnie, bo te mięśnie mogą się regenerować. Oczywiście im jesteśmy młodsze, tym łatwiej, ale też jeśli poświęcamy temu czas. Trzeba poświęcić czas, żeby zregenerować te mięśnie. Jak każda regeneracja mięśniowa, po operacji kolana, po jakimś dłuższym leżeniu, przechodzimy rehabilitację, żeby mięśnie znowu zaczęły działać. Mięśnie mogą ulegać zniszczeniu też ze względu na tryb życia. Jeśli mamy nadwagę, jeśli nie uprawiamy sportu, nie poruszamy się aktywnie, czyli te mięśnie cały czas są bez ruchu, no to one też będą ulegać atrofii, przestaną działać. I to też jest istotne dla obu płci. Obie płcie z czasem mogą cierpieć na skutki takiej atrofii, na przykład na nietrzymanie moczu, czy nietrzymanie kału w późnym wieku. To jest efekt tego, że te mięśnie są po prostu nieużywane i zaniknęły. Oczywiście na to wszystko ma też wpływ genetyka. U jednych osób to się dzieje szybciej, u innych to się dzieje wolniej i tutaj faktycznie na tę rzecz nie mamy wpływu. Mamy za to wpływ na pewną profilaktykę i świadomość tego, co robimy z naszymi mięśniami. Jakie są skutki osłabiania się mięśni dna miednicy?
Pierwszy i taki najbardziej powszechny, i najbardziej taki, o którym myślimy, to jest to, że zaczynamy cierpieć na wysiłkowe nietrzymanie moczu. I teraz należy rozróżnić nietrzymanie moczu o podłożu neurologicznym, które może mieć miejsce, że mamy tak zwany wrażliwy pęcherz i szybciej musimy iść do toalety, częściej musimy iść do toalety niż nasi rówieśnicy. I to się dzieje od zawsze tak było, więc może być, że mamy nietrzymanie moczu o podłożu neurologicznym. Takie nietrzymanie moczu, jeśli nam doskwiera, niestety jakiekolwiek ćwiczenia, które będziemy stosować jak przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu, możemy pogłębić te objawy, więc lepiej wiedzieć od razu. I takie nietrzymanie moczu leczy się, wspomaga się neurologicznie. Lekarz przepisuje leki w tym celu. Zwracajmy na to uwagę. No ale wracając, nietrzymanie moczu wysiłkowe polega na tym, że przepełnia się pęcherz i jedyne, co utrzymuje ten pęcherz jakby nas przed wysikaniem się czy posikaniem się, jest to, że my aktywnie wstrzymujemy się przed sikaniem, czyli zaciskamy te mięśnie, tak? Czasem to widzimy, dzieci doprowadzają takie stany do ekstremum, ponieważ bawią się świetnie na podwórku i nie chcą iść do domu, zaciskają rączkami, zaciskają kolanka, bo to już to jest taki stan, kiedy jest im bardzo trudno utrzymać to sikanie. Ale dorośli też takie rzeczy robią, czyli nie wysikują się odpowiednio często, no i doprowadzają do stanu, w którym muszą zacisnąć te mięśnie. Jeśli mięśnie działają dobrze, wszystko w porządku. Jeśli są słabe, to w momencie, kiedy pojawi się śmiech, kaszel, biegnięcie, mięśnie po prostu nie utrzymują jednocześnie się, jakby następuje rozluźnianie się tych mięśni i posikiwanie. I to dotyczy znowu obu płci. Obie płcie mogą cierpieć na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Kobiety częściej, mówi się o tym częściej, dlatego że kobiety mają właśnie dzieci, przechodzą ciążę i trochę wcześniej zaczyna im doskwierać właśnie uszkodzenie mięśni dna miednicy, czy też nadwyrężenie tych mięśni dna miednicy. Więc kobiety, mówi się w kontekście kobiet o tym częściej. Drugim oczywiście skutkiem rozluźnienia się mięśni i tutaj znowu wracam do tematu ciąż. W momencie, kiedy mamy słabe mięśnie dna miednicy i one są niewytrenowane, w młodym wieku zwłaszcza, może dojść do tak zwanej zagrożonej ciąży, czyli stanu, w którym jest możliwe, że ciąża będzie niedonoszona i lekarz wtedy może na przykład pacjentkę skierować na oddział szpitalny i będzie ona leżeć aż do porodu, żeby nie narażać dziecka i żeby nie narażać płodu i żeby urodzić dziecko w terminie, a nie przedwcześnie. Więc to jest naturalnie też drugi taki dosyć istotny z medycznego punktu widzenia i takiego czystego zdrowia, powód, dla którego o te mięśnie warto dbać nawet w bardzo młodym wieku. Czyli troszczyć się o nie, myśleć o nich z troską, pamiętać o nich, jeśli mamy skłonności genetyczne do osłabiania się mięśni, jeżeli te mięśnie są po prostu nijakie, to będzie problem z utrzymaniem ciąży. Trzeci powód dotyczy kobiet dorosłych, które na przykład mogą stwierdzić z biegiem czasu, że przeżywają słabsze doznania erotyczne. I tu odpowiadamy sobie trochę na pytanie, czy słabe mięśnie na miednicy mogą negatywnie wpływać na doznania seksualne. I tak, mogą, z wielu przyczyn. Jeśli te mięśnie są słabe, może się tak zdarzyć, że wejście do pochwy, jeśli nie jest dociśnięte do penisa czy do gadżetu, to te doznania będą nieco słabsze niż wcześniej, nieco słabsze niż ileś tam lat wstecz i to może spowodować mniejszą satysfakcję. Natomiast chcę to podkreślić bardzo wyraźnie, doznania w czasie penetracji niekoniecznie wpływają na jakość stosunków seksualnych i niekoniecznie będą wpływać na możliwość przeżycia orgazmu. Wszystko jest w odpowiedniej technice, kącie nachylenia, kącie penetracji, ale też stosowaniu innych technik. Jakby to jest tylko pewien dodatek, który może spowodować, że doznania seksualne będą słabsze. Ale to nie jest kluczowe, tak, żeby przeżywać satysfakcję seksualną.
Kluczowe może się zrobić wtedy, kiedy rozluźnienie będzie do tego stopnia intensywne, że zacznie się pochwa wysuwać, czyli wypadać. I to wypadanie narządów rzeczywiście jest bardziej problematyczne, bo stwarza dyskomfort dla osoby, która to przeżywa. Być może dla osoby, która towarzyszy, też może być pewien dyskomfort, ale przede wszystkim też troska, tak? Bo troszczymy się o partnerkę, troszczymy się o jej samopoczucie, więc wiemy, że to może być dla niej nieprzyjemne, trudne i to powoduje, że rzeczywiście te doznania są, nie dają takiej przyjemności. Następuje pewna psychiczna blokada przed przeżywaniem rozkoszy. Może się to kłaść cieniem na relacje, a przede wszystkim na samoocenę osoby, która to przeżywa. Więc bardzo rozluźnione mięśnie mogą bardzo negatywnie wpływać na satysfakcję z życia seksualnego. No i ostatni rzeczywiście mocne mięśnie dna miednicy, sprawne mięśnie dna miednicy, które potrafią się kurczyć i rozkurczać, które my czujemy, że się skurczają, rozkurczają, mogą mieć pozytywny efekt w czasie orgazmu, to znaczy te orgazmy będą intensywniejsze, bo będziemy intensywniej je czuć. Niezależnie od tego, z jakiego powodu mięśnie dna miednicy nam się rozluźniają i w jakim tempie czy czasie to następuje, wszyscy możemy dbać o profilaktykę i ćwiczyć nasze mięśnie dna miednicy i dbać o to, by były w dobrej kondycji. Tak jak wszystkie mięśnie nasze szkieletowe, czyli te mięśnie poprzecznie prążkowane, możemy je trenować. Najważniejsze to ich nie przetrenowywać. Należy ćwiczyć je delikatnie. Jeżeli są to ćwiczenie z elementem leczenia, to oczywiście musimy to robić nieco częściej, na pewno raz dziennie, na pewno w jakimś tam określonym trybie, w zależności od tego, jaki ten tryb podejmiemy w konsultacji z lekarzem. Natomiast jeśli to jest profilaktycznie, no to na przykład 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, co drugi dzień trenujemy tylko tyle, żeby rzeczywiście te mięśnie trochę poćwiczyć, dbając też o to, żeby je rozluźniać. I to jest też kluczowa rzecz, to znaczy dbamy o to, żeby mięśnie ćwiczyły, ale też były rozluźnione, żeby ich nie przeforsowywać. Przećwiczone mięśnie, zamęczone mięśnie w taki sam sposób będą negatywnie wpływać na nasze nietrzymanie moczu na przykład, czyli mogą pogłębiać nietrzymanie moczu, jeśli będziemy forsować te mięśnie. Więc nasze mięśnie ćwiczymy, ale też dajemy im spokój i uczymy je rozluźniać. Najpierw nauczę Was rozluźniać. Rozluźniamy mięśnie albo głębokim przysiadem, wiecie, pupa do ziemi, szeroko kolana, wyprostowane plecy i chwilę sobie tak kucamy. To jest jeden sposób. Drugi sposób to jest taki, że kładziemy się, łączymy stopy, podeszwy stóp i rozszerzamy jak najdalej kolana. I to jest też ćwiczenie, które rozluźnia mięśnie. Możemy się położyć w łóżku i sobie rozluźnić mięśnie codziennie w taki sposób. Jeśli chodzi o ćwiczenia mięśni dna miednicy, jest też kilka sposobów. Pierwszy codzienny to jest taki, że możemy sami skurczać je, przytrzymać i rozkurczyć. Jak je skurczyć? Nauczymy się tego na przykład tylko raz, próbując powstrzymać strumień moczu. Jeżeli tylko raz to zrobimy, to będzie ok. Później już tego nie robimy. Nigdy, ale to nigdy nie hamujemy strumienia moczu w czasie jego oddawania. Więc raz to można zrobić, żeby przetestować, gdzie te mięśnie są i potem już ćwiczyć je na sucho. Czyli zaciskamy i rozluźniamy, zaciskamy, rozluźniamy, robimy to w takich seriach, na przykład 10 powtórzeń, 3 serie raz dziennie albo 2 razy dziennie, nie? I to jest jedno z ćwiczeń. Możemy zgłosić się na ćwiczenia do rehabilitantki uroginekologicznej i tam też możemy dostać odpowiednie ćwiczenia. Również takie typowe ćwiczenia pilatesowe pomagają w tym. Joga czy pilates pomaga w utrzymaniu mięśni dna miednicy w dobrej kondycji. Więc jeśli chodzimy na jogę, jeśli chodzimy na pilates, zapytajmy prowadzącej, prowadzącego o ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie dna miednicy.
i zaraz potem zapytajmy o ćwiczenia, które je rozluźnią. I możemy takie ćwiczenia wykonywać codziennie, dosłownie 5-10 minut i to też będzie w porządku. Wreszcie, jeżeli mówimy o profilaktyce, możemy też używać gadżetów biofeedbackowych, kulek, gejszy biofeedbackowych. I teraz, czym jest biofeedback? Biofeedback to jest takie zjawisko naturalne, to jest odpowiedź mięśnia na bodziec. W biofeedbacku nie chodzi o to, że jesteśmy zachęceni do jakiegoś ruchu mięśniowego, że my aktywnie coś robimy z tym mięśniem. W biofeedbacku chodzi o to, że pod wpływem bodźca mięsień poprzecznie prążkowany kurczy się i rozkurcza sam. Niezależnie od tego, czy my chcemy, czy my tego nie chcemy. Jeżeli jest bodziec, mięsień się skurczy i mięsień się rozkurczy. To jest naturalny taki cykl, który się odbywa, kiedy pojawia się taki bodziec. Jeśli chodzi o biofeedback, jest on szeroko stosowany na przykład w rehabilitacji mięśni po wypadkach, po operacjach. Stosowane są, można kupić akcesoria takie, które zakładamy sobie na przykład na ramię, na talię i tam prąd elektryczny działa i powoduje, te mięśnie się skurczają, rozkurczają. Bywa to bardzo bolesne, jeśli za mocno sobie to ustawimy sobie za wysoko, ale będziemy widzieć, jak te mięśnie się skurczają, pomimo tego, że my nie robimy nic z tym mięśniem. Autentycznie jest to dosyć trippy, ale tak właśnie to działa. To jest biofeedback. I teraz kulki gejszy, które nie mają w sobie żadnych tam elementów elektrostymulacyjnych. Za to w środku kulki, lekkiej, dużej silikonowej kulki albo 2 kulek, znajdują się ciężkie metalowe kuleczki, działają na zasadzie biofeedbacku, czyli w momencie, kiedy jest ruch, pojawia się bodziec, mięsień zostaje uderzony, następuje skurcz i rozkurcz. To jest działanie samoistne. Mięsień sam to robi, my na to nie mamy żadnego wpływu. Niezależnie od tego, czy my mamy ochotę skurczyć, czy nie, to w ogóle nie o to chodzi. Mięśnie się same kurczą. Taka jest zasada działania biofeedbacku. Ten ruch kuleczki do niczego nas nie zachęca, to tylko i wyłącznie działa na mięsień. Może być tak, że my już nie będziemy czuć tego skurczu i rozkurczu, bo się przyzwyczaimy do tego, że kuleczka jest do tej zmiany ciężkości, a mięsień i tak będzie się kurczył i rozkurczał. I to jest biofeedback. Kuleczki, które działają na zasadzie biofeedbacku, powinny być lekkie, powinny być w miarę duże. Nie powinniśmy używać takich, które musimy zaciskać w środku, żeby one nie wypadły. Absolutnie nie. Kulki powinny być wygodne, komfortowe. Jeśli same nam wypadają, bo mięśnie są na przykład tak osłabione, to załóżmy bieliznę, która nam przytrzyma je po prostu w nas, na przykład jakąś taką obciskającą, i pozwólmy im działać. Ruszamy się, chodzimy, kulka się porusza i działa na mięśnie. Oczywiście te ćwiczenia też należy wykonywać z głową. Kulki gejszy stosujemy rozsądnie, zakładamy na kilka minut na początku i codziennie, kiedy używamy, za każdym razem wydłużamy ten czas. Stosujemy tylko w komfortowym czasie, nie wiem, pół godziny, 45 minut, zależy od tego, co jest dla nas wygodne. Nie używamy ich non-stop, to jest też bardzo ważne. I po noszeniu kulek, tak samo jak przy innych ćwiczeniach, rozluźniamy mięśnie dna miednicy. Kładziemy się, rozszerzamy kolana, łączymy podeszwy stóp, albo robimy głęboki przysiad i chwilę sobie głęboko oddychamy i pozwalamy tej miednicy się rozluźnić w taki sam sposób. Jeśli chodzi o kulki gejszy, które działają na zasadzie biofeedbacku, wybierajmy kulki wykonane z silikonu, pokryte silikonem, które można łatwo umyć, oczyścić. Nie stosujmy kulek z tak zwanych progresywnych, czyli od największej do najmniejszej, do najcięższej. Te ciężkie kulki w ogóle nie mają tego efektu.
mogą mieć efekt taki erotyczny, że wiecie, śmiesznie zakładamy, nie wypada, tak? Natomiast one nie powinny być elementem treningu mięśni dna miednicy. Absolutnie nie. To są kompletnie bezużyteczne zestawy, które ładnie wyglądają, ale niekoniecznie do czegoś służą. Jeśli chodzi o leczenie nietrzymania moczu, czy leczenie osłabionych mięśni dna miednicy, oczywiście w zależności od tego, w jakim stopniu to jest uszkodzenie, czy zniszczenie tych mięśni, w takim zakresie lekarz zaproponuje leczenie. I to może być oczywiście ćwiczenie samodzielne. Lekarz może zachęcić do kupienia takich kulek. Warto podpytać specjalisty w tym zakresie. Możecie obejrzeć materiały u mnie, jakie kulki warto, jakich nie warto. Mam nadzieję, że to trochę Wam wyjaśni. Ten film trochę Wam wyjaśni, czy jakie kulki wybrać. Lekarz może też nas skierować na rehabilitację biofeedbackiem taką w ośrodku rehabilitacyjnym, czyli będziemy przychodzić, będą elektrody i będą elektrowstrząsy, które będą nam te mięśnie odbudowywać. Jest pewna ilość tych sesji, wiadomo, przy rehabilitacji to jest kosztowne i trzeba się nachodzić, ale czasem jest to jedna z metod, która po prostu lepiej zadziała niż inna. No i wreszcie lekarz może powiedzieć, że jedynym sposobem jest zabieg. Teraz zabiegi są naprawdę super nowoczesne, są zabiegi laserowe, są naprawdę metody, które pomagają w szybkim czasie poprawić kondycję mięśni dna miednicy i pozwalają na odzyskanie pełni zdrowia. To, do czego zachęcam, to przede wszystkim szukanie gabinetów i klinik, które mają dobre opinie, niekoniecznie w serwisach typu Twój lekarz i tak dalej, bo tam są często opinie szyte tak, żeby były tylko pozytywne, więc szukajcie na Google'ach, pytajcie znajomych, szukajcie z polecenia. Wtedy rzeczywiście mamy większe szanse, że trafimy na takiego lekarza, który ma dobrą opinię. Zwracajcie uwagę na to, co lekarz Wam mówi, w jaki sposób reaguje na Wasze wątpliwości, na Wasze pytania, na Wasze lęki, nie bagatelizując ich, nie traktując Was protekcjonalnie. Lekarz powinien w tym zakresie wykazać się wrażliwością, troską i jakby udzielając pełnych informacji na temat tego, co jej zabieg robi i w jakim zakresie może Wam pomóc. Bardzo ważna informacja związana w ogóle z leczeniem chirurgicznym, nietrzymaniem moczu, też słabych mięśni dna miednicy. Niestety badania wskazują jednoznacznie na to, że po takim zabiegu nadal po iluś latach może nastąpić rozluźnienie dalsze. To nie jest tak, że to zatrzymuje proces, więc nadal takie ćwiczenia profilaktyczne byłyby wskazane. Jeśli już dojdziemy do punktu, że mamy właśnie taki zabieg, to należy powtarzać ćwiczenia profilaktyczne, żeby te mięśnie dalej nie słabły i nie rozluźniały się. Na koniec chciałabym tak otrzeć się o taki temat, czy mogę zmusić moją partnerkę do tego, żeby ćwiczyła mięśnie dna miednicy dla mojej satysfakcji. Otóż nie wolno zmuszać partnerek do tego, żeby to robiły dla naszej satysfakcji. To jest ich sprawa. Co one z tym zrobią? Możemy je zachęcać, możemy pokazać, jeśli wyrażą taką chęć, że potrzebują takiej pomocy. Jeśli rzeczywiście nie wiedzą, jak to zrobić, to można w myśl oczywiście otwartej komunikacji o seksualności, o wspólnej seksualności można porozmawiać o tym, natomiast to jest nadal decyzja tej osoby, czy ona tego potrzebuje. Ćwiczenie mięśni dna miednicy nie zmieni, nie zaciśnie tych mięśni, które mają jakąś tam naturalną swoją miękkość lub twardość. Mięśnie dna miednicy nie powinny być za sztywne,
powinny mieć możliwość rozluźniania się. Jeżeli są za sztywne, stosunek seksualny może powodować duży dyskomfort, a nawet ból i urazy. Więc na to zwracajmy uwagę, nie szalejmy, nie wymuszajmy na swoich ciałach więcej niż one mogą. To tak myślę, kończąc ten temat. Czy mięśnie dna miednicy mogą być zbyt ciasne? Mogą być zbyt ciasne. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że nie tylko, że mięśnie dna miednicy są ciasne, ale też na przykład wejście do pochwy jest zbyt ciasne i to nie ma nic wspólnego z mięśniami, tylko po prostu nastąpiło zbyt mocne zaszycie wejścia do pochwy. Niestety to są straszne praktyki i niekompetencja lekarzy w takich procedurach. Powiedziałabym, to już jest takie ocieranie się o rzeźnictwo ginekologiczne. Na szczęście są metody, żeby się z tym uporać. Coraz więcej takich metod. Także dbajmy o nasze mięśnie dna miednicy i nie oczekujmy, że będą one zbyt sztywne. One nie mają być sztywne, one mają być sprawne. Nie mają być sztywne, sprawne. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie kulki warto czy nie warto, zachęcam Was do tego, żeby to były kulki lekkie, niemałe i żeby miały w środku kuleczkę z ciężarkiem. Natomiast nie wybierajcie kulek małych, ciężkich, bo to kompletnie nie ma sensu. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, że będzie dla Was przydatny. Jeśli nie teraz, to w przyszłości lub będzie przydatny, bo na przykład możecie się nim podzielić z kimś, kogo znacie, z kim rozmawialiście i wiecie, że na przykład ten temat jest ważny, to możecie się nim podzielić i pokazać go koleżankom, kolegom, przyjaciółkom. Być może coś w tym filmie będzie dla nich wartościowe i czegoś się dowiedzą. Tymczasem dziękuję, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polubiania, zapraszam do komentowania. Oczywiście zadawania pytań, jeśli pytanie i odpowiedź przede wszystkim na nie coś wniesie do tego filmu, to postaram się udzielić informacji. Jeżeli komentarz zostawiony nie dość, że nic nie wiesie, na przykład będzie zbyt wulgarny, to oczywiście go usunę, bo wiecie, ja usuwam wulgarne komentarze. W końcu to jest mój film. Zapraszam do innych filmów na tym kanale. Cześć.